To nie jest zwykły dom. To dom, który zna wszystkie nasze początki na emigracji. Mieszkaliśmy tu 3 lata. Tu były nasze radości, stresy, nieprzespane noce i pierwsze małe sukcesy w Australii. Płaciliśmy $400 tygodniowo. 14 lat temu. Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda nasze życie na starcie w Perth. Bez filtrów, bez upiększania. Takie mieliśmy meble. Tak wyglądała kuchnia. Pamiętam, jak pierwszy raz przekroczyliśmy próg tego domu. Wszystko było inne niż w Polsce. Inny zapach, inne światło, inny styl budowy. Z jednej strony ekscytacja, z drugiej strony, czy damy radę? To były nasze sypialnie. Każdy pokój to inna historia. Zmęczenie po pracy, stres wizowy, ale też nadzieja, że budujemy coś lepszego. Lądry, pokój teatralny. Mieliśmy tutaj komputer, szafkę, przedpokój, odkurzacze. Wszystko powolutku żeśmy kupowali od nowa. Wyglądało to inaczej, dziwnie. Nie tak jak w Polsce. A to nasza sypialnia, która przeżyła niejedne wiadomości z kraju i ze świata. Tutaj naprawdę w tej sypialni podejmowaliśmy bardzo ważne decyzje. Łazienka, jak każda inna w standardowym budownictwie w Australii. Ale mieliśmy dwie. Rodzice osobno, dzieci osobno. Ogród był naszą ucieczką od problemu. Australijskie słońce, cisza. Tu pierwszy raz poczuliśmy, że możemy. Damy radę zostać na stałe. Wszystko z plastiku, z odzysku. Niektóre rzeczy mieliśmy nowe, mieliśmy łóżka. Tak wyglądał ogród. Kuchnia, słuchajcie, w kuchni. Ale jedyne, co mieliśmy od samego początku, to był hamak w naszym domu. W naszym domu hamaki były zawsze i mamy je do dzisiaj, jak już nieraz żeście widzieli. Sadziłam kwiatki, graliśmy w piłkę. Był basen dmuchany dla dzieci. To było naprawdę fajne chwile. Lubiłam ten dom. Ta kuchnia widziała nasze oszczędności. Gotowanie z promocji, planowanie wydatków, przeliczanie dolarów na złotówki na samym początku. Salon to był nasz główny pokój życia, jadalnia, jak sami widzicie. Tu jedliśmy pierwsze obiady na emigracji. Tu oglądaliśmy polską telewizję przez internet. Tu były rozmowy, co dalej, jak z pracą, co zostajemy, czy nie, co robimy dalej. Nasze auto za $500, które służyło nam też prawie 3 lata. Mieliśmy 2 auta. Jedno nowe, 2-letnie, a drugie mieliśmy właśnie kupione tym za $500. Po drugiej stronie ulicy dzieci miały szkołę. Co na więcej na początku było potrzeba? Nic. Naprawdę nic. A teraz jesteśmy już w domu obecnym, w którym przechodzimy do dnia codziennego. Sprzątanie, pranie, gotowanie, jak każdą sobotę. Witajcie, moi kochani. Witajcie na moim kanale Życie bez scenariusza. To jest właśnie czas sobotni. To, co robię regularnie, co tydzień. I nieważne, czy to było na wynajmowanym mieszkaniu, czy teraz na swoim. Życie dalej toczy się swoimi torami, ale pewne obowiązki się nie zmieniają. A robię teraz coś, co w Polsce jest standardem, ale czy na pewno... Tak, moi kochani. Pranie, sprzątanie, gotowanie. Prawdziwa sobota. Właśnie, rozwieszanie prania, a te żółte bluzeczki to są uniformy z pracy mojego męża. Tak właśnie, tak przy okazji mogę Wam powiedzieć, że właśnie w takich jaskrawych kolorach tutaj się pracuje. A jak już widzieliście mój dom niejednokrotnie, Pościel się suszy.
wietrzy, pościel się wietrzy. Dajcie mi znać w komentarzach, czy dalej wietrzycie pościel. Ja osobiście uwielbiam zapach pościeli właśnie takiej przemrożonej. Tu w Australii nie mam takiej możliwości, żeby ta pościel była przemrożona, ale również przy tych temperaturach 40-stopniowych, jeżeli położymy pościel, ona również, jest dzisiaj taki właśnie wiaterek, jak sami widzicie, palma się rusza, jest wiaterek, więc tą pościel przewieje. Uwielbiam zapach pościeli, która jest taka przewijana przez wiatr i zawsze pamiętam, nawet jak na blokach żeśmy mieszkali w Polsce, czy jeździłam na wieś do moich dziadków, zawsze pościel wisiała na takim trzepaku u babci na wsi, ale natomiast w Polsce na balkonie wietrzyło się pościel. Ja uwielbiam wietrzoną pościel, uwielbiam w ogóle zapach prania. Nienawidzę prasować, to się przyznam bez bicia. Nie, zawsze sobota jest takim dniem właśnie generalnego sprzątania, generalnego właśnie wietrzenia, szorowania. I sobota zawsze taka jest u mnie. Zawsze. Dajcie znać, czy u Was też tak jest, ale mówię, bez względu na którym końcu świata mieszkacie, myślę, że te wszystkie nasze nawyki z domu, które żeśmy przynieśli od swoich bliskich, no one zostają w nas. Postrzeżenie tego, gdzie mieszkamy, jest właśnie jednym właśnie takim punktem. Sobota, zwykły sobotni dzień. Nic się fizycznie nie dzieje, nigdzie nie idziemy, nic nowego nie widzimy. Ale mówię, sobota jest dla mnie takim dniem ogrodowym. Ale jak sami widzicie, moi kochani, widzieliście na samym początku filmu, wracając do tematu, ten dom nie był idealny, ten wynajmujący, który żeśmy wynajmowali, ale był nasz, na tamten moment. Tam nauczyliśmy się żyć w Australii, tam dojrzewaliśmy jako rodzina emigrantów. Każda ściana zna nasze rozmowy, każdy pokój nasze decyzje. Dzieci dorastały, uczyły się angielskiego, my również. Dziś jesteśmy w zupełnie innym miejscu, właśnie tutaj, w innym miejscu życia. Ale nigdy nie zapomnimy, od czego się zaczęło. To był nasz pierwszy dom na emigracji w Perth, dom, który znał wszystkie nasze problemy, ale też marzenia. Dziękuję, że mogliście go dzisiaj zobaczyć razem z nami. Naprawdę oglądając moje stare zdjęcia, wpadłam właśnie na te, które mieliśmy z tego domu i wspomnienia ruszyły jak szalone. Musiałam się z Wami podzielić właśnie tym domem, pokazać Wam, jak to wyglądało. Bo myślę, że większość emigrantów, wiecie, kupowaliśmy nowe łóżka, nowe pościele, nowe materace, nową kanapę do salonu, szafki jakieś pojedyncze, żeby coś mieć. A tutaj, teraz w tym domu, mam to, co chciałam. Mam wszystko kupione od nowa. Winogrono smaczne, przepyszne, coraz lepsze. Za chwilę będziemy je zbierać. Wietrzenie pościeli, pranie, gotowanie, sprzątanie jest standard życia każdego z nas. U mnie jest zawsze to sobota. No nic, moi kochani. Będę się z Wami żegnać. To taki krótki update, taki krótki filmik, w którym chciałam się z Wami podzielić właśnie. To był dom, w którym mieszkaliśmy 3 lata i naprawdę przeżyliśmy tam komunię mojej córki. Dużo było fajnych, sadzenie roślin, uczenie się, jak ta ziemia tu reaguje na różne rośliny. I kupując już ten dom, w którym mieszkamy, już wiedziałam mniej więcej, co mogę, czego nie mogę, na co muszę zwracać uwagę. I tak jest do dnia dzisiejszego. Uczę się od innych, uczę się od Australijczyków, od Polaków, jak właśnie dbać o ziemię tutaj, żeby mi cośkolwiek urosło, a winogrona były przysmaczne. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się do następnego. Buźka, bye!